Witam Was, koziorożce, w czytaniu dla Was na lato. I od razu zaznaczę, że przykro mi, że musieliście trochę poczekać, ale cieszę się, że słuchacie. Traktuję Was równie poważnie jak moje struny głosowe. Moje drogie koziorożce, i od tego zacznę. Może się zdarzyć tak, że w lecie będziecie chcieli trochę popracować nad czymś, ale coś wam to uniemożliwi i będziecie musieli poczekać. W związku z czym ten czas trzeba będzie wykorzystać na co innego. Ale sądzę, że wy potraficie sobie zorganizować czas. Nikt chyba lepiej nie potrafi tego zrobić jak wy. Jak osoby, które mają koziorożca zaznaczonego w swoim horoskopie, czy silnego Saturna, silny 10. dom, aspekty z Saturnem. Saturn to jest powaga, to jest czas, moje drogie koziorożce słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Bo dla Was wszystkich jest to czytanie, dlatego wspominam o tych elementach, o księżycu, ascendencie i o słońcu. Koziorożce drogie, coś mi się tutaj pcha do rąk ta talia, więc coś Wam wylosowałam, coś istotnego na sam początek, moje drogie koziorożce. No właśnie. Nie wszystko będzie można przekazać od razu tak, jakbyście chcieli. Część z Was pewne informacje będzie trzymała na początku w ukryciu. Część będzie przetrzymywana, zabrana. Czasem może być tak, że ktoś postanawia wykraść jakieś informacje, albo zabrać je, albo ukryć, albo po prostu przekazać bardzo dyskretnie. I te informacje mogą być później do ujawnienia, ale na razie ktoś tutaj patrzy przez ramię i spogląda, czy przypadkiem nikt nie widzi, jak stąpa, jak robi wielkie kroki, ale bardzo ostrożne kroki z tym, co trzyma. I niezależnie od tego, czy ktoś będzie krzyczał, czy nie krzyczał wokół, czy ktoś będzie się przejęzyczał i chciał dowiedzieć się czegoś więcej w tym swoim mówieniu, będzie próbował Was może zachęcić czy sprowokować. Używał będzie wszelkich różnych słów, żebyście powiedzieli, co wy tutaj macie, ale nie. Zobaczcie, jak ten ktoś tutaj się, moje drogie koziorożce, jak ktoś tutaj się odsuwa i pokazuje, że jednak nie. Nie wszystkiego można się dowiedzieć. Ewentualnie może być tak, że ktoś przed wami chce coś takiego ukryć, ale coś czuję, że jest w tym jednak jakiś wasz udział w tym działaniu, bo jest to niewątpliwie związane z działaniem, z chęcią podjęcia jakiegoś nowego działania, jakby nie wiadomo skąd. Całkiem nowego, moje drogie koziorożce. Koziorożce drogie, co poza tym dla Was? Temat obciążeń jest dla Was ważny zwykle, a w lecie wyjątkowo. Lato to czas urlopów, a dawny nauczyciel, mój Jarosław Gronert, jeśli dobrze pamiętam, mówiąc właśnie o koziorożcach, a jeśli nie, to ogólnie o saturnikach, czyli osobach, które takie mają trochę podobne do koziorożców elementy charakteru w sobie,
Na pytanie, co koziorożec robi w wakacje, czy taki Saturnik odpowiadał: pierwsze jakie wakacje. Także taki czysty koziorożec może spoglądać podejrzliwie na temat wakacji i odpoczynku, bo jak tutaj wakacje, jak tutaj trzeba się wysilać, trzeba się piąć, trzeba iść do góry, trzeba budować. Jeżeli na przykład zajmujecie się budownictwem, no to co, w zimie będziecie budować? No, niektóre rzeczy można, ale wiele rzeczy dużo łatwiej buduje się w lecie. Wtedy jest inna temperatura i dla niektórych jest za gorąco, ale na niektóre rzeczy jest to temperatura idealna. I sądzę, że pewien rodzaj wysiłku będziecie podejmowali właśnie w takiej gorącej temperaturze, w takim upale. I wówczas ten wysiłek, nawet jeżeli maksymalny, nawet jeżeli wysiłek taki, który będzie sprawiał, że macie ochotę naprawdę się pochylić, bo coś jakby wam na plecy spadło, coś was tam obciąża, to ten wysiłek będzie jednak pewnym takim słodkim wysiłkiem, czy takim, który dla was jest jednak wysiłkiem pięknym. I to jest taki wysiłek, który może się podobać. Jeżeli zdarzy się tak, że nie wy będziecie główną osobą, która taki wysiłek podejmuje, to może być kobieta, która jest gdzieś w zasięgu waszego wzroku i wy możecie obserwować ten wysiłek. Teraz przychodzi do mnie również to, że podczas tego wysiłku będą dochodziły do was informacje dotyczące różnych starć, ale wy zdecydujecie się te starcia zignorować. Uznacie, że one nie są groźne, one nie stanowią problemu i że zaraz się skończą. I tak właśnie będzie. To jest tylko krótkie starcie. A ten, kto tu działa, czy ten, kto obserwuje, może kontynuować. Ale poza tym wysiłkiem, który jest podejmowany, jest to wysiłek maksymalny, więcej nie może być zrobione, jest również porzucenie pewnego obciążenia. Także jednocześnie ktoś utrzymuje maksymalny wysiłek, jednocześnie ktoś decyduje się część obciążeń porzucić. Bo gdzieś tutaj było za dużo, albo po prostu ten wysiłek jest zbędny. I może on w jakimś sensie zostać przerzucony na inny wysiłek i znów mamy maks, ale to jest inny temat. I to jest temat podstawowy. To są dwa rodzaje wysiłków. Ktoś czegoś nie doniósł, nie przekazał. I w tym momencie ktoś postanawia porzucić jakiś rodzaj działania i nie iść już w tym kierunku. Ktoś tu czekał wystarczająco długo na to, aż dane działanie przyniesie owoce. Ale nawet jeżeli to działanie przyniosło jakieś owoce, to macie wrażenie, a nawet powiedziałabym więcej, nie, że macie wrażenie, ale tak właśnie jest, że te owoce są teraz już przejrzałe i spleśniałe. Albo jakby ktoś naszpikował je czymś sztucznym i tak naprawdę nie nadają się do niczego innego niż tylko może do zdjęcia. To jest tylko takie fasadowe. No wy wolelibyście konkret. Ale
No nie w tym przypadku. Także moi drodzy, różne rodzaje wysiłków. Może być też tak, że ktoś do was przyjdzie. Ktoś do was przyjdzie w momencie, jak będziecie o tym myśleć, jak będziecie się tym zajmować. I ktoś wam umili to zatrzymanie, które będzie konieczne między zaprzestaniem dalszych wysiłków a kolejnym wysiłkom. Ten, kto podejmuje wysiłki, kontynuuje cały czas, mimo że gdzieś się coś dzieje, potem gdzieś się znów coś dzieje i potem znów coś się dzieje. Ten, kto nieprzerwanie podejmuje wysiłki, jest związany z sytuacją, w której ktoś odczuwał żal. I w tym momencie może ten żal porzucić. Może być żal taki emocjonalny, gdzie ktoś czuł, że serce jest ranione. Uważajcie też na swoje serca, bo może trzeba by było wrócić do jakichś tematów kardiologicznych. Ale w tym momencie można coś nieść. Więc jeżeli tutaj coś was mocno obciąża, moi drodzy, znowu do mnie przychodzi temat upuszczania jakiegoś obciążenia. Jeżeli coś was za bardzo obciąża, coś za bardzo obciąża wasze serce, to możecie to porzucić. Możecie porzucić to, co obciąża wasze serce. Co to może być, moi drodzy? Co to może być? O, mamy kilka odpowiedzi na to. Proszę. Kilka, moi drodzy, to jest ważny temat. To jest temat ważniejszy, niż wam się początkowo wydaje. Czego nie było? Jakiej wartości nie było? Brak jakiejś wartości, może jakiegoś esencjonalnego składnika, jakiegoś takiego kluczowego składnika brakowało wam, nie mieliście go. Po prostu żeście go nie mieli i to sprawiało, że wasze serce było obciążone. Również mogło to wynikać z nieprzyglądaniu się sprawom emocjonalnym i nie poświęcaniu im wystarczającej uwagi w momencie, kiedy należało się nimi zająć, nimi pozarządzać. Mogło być tak, że część z was zdecydowało się na to, żeby w jakimś sensie odpłynąć od tych emocji, odsunąć się i udawać, że jest się w innym miejscu. Ale mamy jeszcze główny tutaj taki temat, który czuję, że u każdego z was w jakimś zakresie gdzieś się tutaj przejawiał. Skupienie na pracy i takie skupienie, że chcieliście się skupić, żeby nie patrzeć na różne spory, które gdzieś były. I związane z tym zagubienia, które mogły mieć charakter wręcz utonięcia, zatopienia się w różnych emocjach. To mógł być ktoś dla was bliski. Ja czuję, że to była kobieta. Albo ta osoba
zagubiła się w tym księżycu, w tych emocjach, w tej wodzie, w tym płynie, w tym rozmyciu jeszcze bardziej, albo może gdzieś jakoś wypływa, chociaż powiem wam szczerze, że jakoś w tej chwili nie widzę tego tutaj. Nie widzę tego. Tu ktoś nie patrzy w ogóle na rzeczywistość. Nie patrzy na rzeczywistość i nie chce niby brać udziału w tych sporach, ale one cały czas się spierają i spory się spierają, wszystko się jakby spiera, jakby napiera na siebie i trudno jest w momencie, kiedy tyle podobnych do siebie osób albo podobnych elementów was samych, gdzieś różnych głosów w środku, gdzieś próbowało, gdzieś się spierało, czy to zrobić tak, czy to zrobić inaczej, czy to powinno być tak skonstruowane i robi się problem. I nie bardzo ktoś miał ochotę na to nawet patrzeć. I ta twarz mogła być zasłaniana, bo trudno było znaleźć rozwiązanie. Ale ta karta jest otoczona sprawami związanymi z obciążeniem. Część obciążenia zostało i powinno zostać porzucone, bo inaczej będzie już tylko takim rozsypańcem. Jakbyście grali w bierki i te bierki wam się jakoś rozsypały, ale ta gra już was nie bawi. Nie chcecie się, jesteście zbyt dorośli na to, żeby bawić się w bierki. Żeby cała istota działania i wygrywania polegała na tym, że trzeba się idealnie, precyzyjnie poruszać i w każdym swoim ruchu niczego innego nie dotknąć, żeby przypadkiem czegoś nie naruszyć. To nie, to wam nie pasuje tutaj. Wolelibyście stabilniejszą konstrukcję, a nie taką, której każde dotknięcie może sprawić, że przegracie. Dotknięcie, zachwianie i po zawodach. No nie, to wam nie odpowiada tutaj. Możecie skierować się w stronę innego obciążenia, takiego, które nadal będzie poważnym, istotnym obciążeniem i działaniem, ale będzie w jakimś sensie piękniejsze. Będzie się wam bardziej podobało i może być związane z jakimś obrazem, który wydaje się być nierealny i może on nie przedstawia w 100% rzeczywistości, tak jakby to był. Wiecie, może być trudno to opisać. To może nie być taki na przykład rysunek techniczny, tylko coś, co na przykład stworzył AI, albo coś, co namalował malarz, albo jakaś wizja, jakiś film. Poszukajcie czegoś takiego, co ma taki element trochę artystyczny, ale to jest poważne. Więc cokolwiek tutaj jest, to ktoś podchodzi do tego naprawdę poważnie. Drogie koziorożce, te elementy są bardzo istotne. Porzucenie obciążenia jest podstawą i z tego miejsca możecie wyjść i iść w stronę zagospodarowania tego, co zostało po oczekiwaniu. Bo jeszcze może być tak, że ktoś jakby czekał na coś i wy w tym momencie możecie zebrać te owoce, na które ktoś czekał. Możecie przyjść i jakby to zebrać, możecie to zgarnąć. Ktoś może powiedzieć, mi to już nie jest potrzebne, te owoce leżą na ziemi, co ja z nimi zrobię? Ale możecie znaleźć sposób, który pozwoli wam wykorzystać to, co jakby gdzieś upadło.
I to nie jest jeden element, tego jest jakby sporo rozproszonych elementów. Szukajcie czegoś takiego, koziorożce. To już może być gdzieś widoczne w waszej okolicy. Może spójrzcie na ziemię. Blisko tego tematu związanego z końcem oczekiwania na coś. Mamy postać kobiety, która mogłaby być cesarzową i w jakimś sensie ona nosi w sobie energię cesarzowej. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli panią kierownik z charakteru, która nie jest w danym momencie panią kierownik. Tu jest ktoś, kto nie może do końca wydobyć swojego potencjału, mimo że ten potencjał jest piękny. Jest jakby u podstaw tej całej osoby. Naprawdę to jest piękna podstawa do umiejętności opiekowania się w taki troszkę bardziej kobiecy sposób. To nie jest cesarz. W tej talii są cesarze też tak, dwoje różnych cesarzy, powiedzmy. Dwie karty z cesarzami, tymi bardziej męskimi. Tutaj mamy kobietę. Tutaj dochodzi ten element kobiecości, element opieki, macierzyństwa. Tutaj jest dziecko schowane w łonie, takie, które mogłoby się już urodzić, więc jest tutaj możliwość wyrażenia częściowo energii danej osoby, która mogłaby wyrazić się w dużo pełniejszy sposób i mogłaby stworzyć coś, co by rosło, co by się rozwijało przez wiele lat. Albo dosłownie może chodzić o to, że ktoś mógłby się urodzić, ale w danym momencie jakby nie mógł się urodzić pod opieką osoby, która zdecydowanie mogłaby wziąć na siebie takie piękne brzemię. Może już nie ma na co czekać. Moi drodzy, zostało coś, czemu nie chcecie poświęcać uwagi, albo nie jesteście przekonani, czy jest jeszcze coś na ten temat do powiedzenia, albo coś, co uważacie za drobiazg po prostu. Bo uważacie, że to nie jest już coś, czym należy zarządzać, czemu należy poświęcać swoją uwagę, będąc na takim, a nie innym stanowisku. I coś w tym jest. Za dużo uwagi nie będziemy poświęcać tutaj, bo kluczowe jest to, że właśnie dochodzi do zakończenia jakiejś żonglerki, jakiegoś rozdzielenia na dwa, jakiegoś takiego prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I cały czas trzeba przeskakiwać z uwagą z jednej strony na drugą, bo inaczej wam się to tutaj coś rozsypie. Można przestać tak przeskakiwać z nogi na nogę, przerzucać czegoś z ręki do ręki, dżonglować. Można to zakończyć. Można.
lecie. Bo inaczej coś wam tu może i tak wyskoczyć z tej ręki. I trzeba by było w związku z tym porzucić też jakieś obciążenie. W związku z tą żonglerką, która powinna już znaleźć swój kres. Moje drogie koziorożce, coś bym wam jeszcze wylosowała na lato. Coś, czego tutaj nie ma, a powinniście jeszcze się o tym dowiedzieć. Powinniście się dowiedzieć o tym, że ktoś może postępować nierozsądnie. I należałoby mieć tego świadomość. I należałoby uważać, żeby samemu nie stać się tą nierozsądną osobą. Dla wskazania powiem wam, że to może być ktoś, kto czasem potrafi grać na nerwach, jak wyciągnie to, co ma. Jakby ktoś pokaże to, co posiada, gdzieś potrafi grać na nerwach. I to jest ktoś, kto może chętnie by gdzieś pojechał i tam zagrał komuś na nerwach. I może ktoś coś takiego zrobi, słuchajcie. Ja myślę, że różnie może być, ale kogoś tu wyraźnie korci, żeby gdzieś pojechać i zagrać komuś na nerwach i ten ktoś nie tylko, że ma ochotę zagrać na nerwach, to jeszcze trzyma broń. Co ta osoba chce zrobić, jeżeli gdzieś tam sobie pojedzie? Może nie zrobi nic. Może ta gitara, którą ma schowaną, to narzędzie do grania na nerwach, ma pozrywane struny i tak naprawdę nic nie można powiedzieć na przykład, tak? Jakby ktoś miał tak w danym momencie takie miał struny głosowe, takie w danym momencie trochę niesprawne, jakby nie mógł nic powiedzieć, jakby nie mógł nic przekazać, jakby tylko się wydawało, że ktoś tutaj może coś zrobić. Też może się wydawać, że ktoś faktycznie ma jakąś broń, ale ta broń, czy ona jest nabita? Są tu wyraźnie nieprzemyślane działania, ryzyko takie, więc warto, żebyście zwracali uwagę na taką osobę, która może zachowywać się jak taki, nie jak cowboy do końca, ale jak taki z całym szacunkiem, jak taki Meksykanin, taki, który on tutaj pokaże, co on tam może zrobić, coś, wiecie, tam czasem niektórzy mówią, że jak jest totalny chaos i w ogóle masakra, to że to jest Meksyk. Niektórzy tak mówią, tak znajoma mówiła. Także no teraz to do mnie przychodzi, tak? No nie pozwólcie, żeby u was był taki Meksyk. Żeby zrobił się jakiś taki chaos, jakieś takie działania były podejmowane. Moi drodzy, trochę długo na wasz temat mam wrażenie. No nie, w sumie może nie tak długo. Możecie mieć poczucie, że coś trwa trochę dłużej niż trwa faktycznie. Ale uznacie ostatecznie pewnie, że to jest w sam raz. Moje drogie koziorożce, na co możecie czekać? Możecie czekać na powrót do spraw związanych ze sprawiedliwością. I jeszcze chciałabym się dowiedzieć może, co was zaskoczy, ale to z jakiejś takiej innej może talii. I co was pozytywnie zaskoczy latem.
Zaskoczy Was to, to mi jeszcze nachodzi jedno na drugie, więc widzę, że te sprawy są z sobą powiązane. Zaskoczy Was to, jak się zachowa ktoś, kogo będziecie obserwować. Ewentualnie może Was zaskoczyć Wasze własne zachowanie, więc ale raczej to pierwsze. Czuję, że to jest ktoś, kto jakby czuję, że to jest ktoś, kto jakby chodzi z telefonem. Albo tak się zachowuje, jakby cały czas chodził z telefonem i w każdym momencie na przykład robił zdjęcia, albo się inaczej komunikował, albo przynajmniej w taki sposób się prezentuje. Ktoś tu może zachować się właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, nierozsądnie i jakby taki punkt zapalny będzie przynosił, jakby będzie chciał wyprowadzić, jakby chciał coś podpalić, jakby chciał wywołać spór albo coś popsuć. Ale ostatecznie może być tak, że zachowa się trochę jak klaun. Mimo że podchodzi niby do tego poważnie, to zachowa się jak klaun. Także to Was trochę zaskoczy. A co Was pozytywnie zaskoczy, że w związku z tym powrotem do sprawiedliwości będzie można nad czymś intensywnie popracować i skupić się na tym. Bardzo się czemuś poważnie przyjrzeć i nawet pracować z materią, która mogłaby być w jakimś sensie trująca, gdybyście się odpowiednio nie zabezpieczyli, ale Wy możecie pracować w tym momencie z tą trującą materią. I możecie stworzyć coś wymieszać, że stworzycie coś silnego. Możecie tu pracować nad tym, co było związane ze sprawiedliwością. Koziorożce, wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam do oglądania również innych filmików, polubiania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Cześć, pa!